Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu Nissana X-Traila. Do testu nowego Nissana X-Traila, bowiem jest to już czwarta generacja tego modelu. Modelu, który przeszedł naprawdę dużą metamorfozę względem poprzedniej trzeciej generacji i nie mówię tutaj tylko o wyglądzie, ale również, czy nawet przede wszystkim o technologii. Ale jednak na początek skupmy się na tym, jak to auto wygląda. Nowy X-Trail może się podobać i w stosunku do poprzednika zyskał sporo charakteru. Trzecia generacja była obła, nieco nudna i przede wszystkim wyglądała jak przerośnięty Qashqai. Nowa już tak na szczęście nie wygląda, ma wyrazisty grill w kształcie litery V oraz dwupoziomowe światła. Tył mocniej już nawiązuje do poprzednika, ale też zyskał nieco więcej kantów i charakteru. No jest dobrze. No i jak przystało na prawdziwego SUV-a, dobry jest też prześwit. Z tym, że albo ja czegoś nie rozumiem, albo powinno być odwrotnie, bowiem największy prześwit, 21 cm, ma odmiana z przednim napędem. Odmiana z 4x4, czyli napędem na wszystkie koła, ma najmniejszy prześwit 19 cm. Moim zdaniem powinno być odwrotnie. No ale załóżmy, że i 19 cm jest wystarczającym wynikiem jak na SUV-a. Tylko że niestety, podobnie jak i w Qashqaiu, tak i w X-Trailu, podwozie częściowo pokryte jest jakimś filcem. Tak, filcem. Tu się wydaje nieco sztywniejszy niż w Qashqaiu, ale wciąż, co to ma być za materiał? Moim zdaniem to jest wada. Już czekam, jak w zimie tutaj wszystko wpadnie nam pod to i zacznie to kisnąć. Bleh. Wymiary X-Traila to 4680 mm długości, 1840 mm szerokości ze złożonymi lusterkami oraz 1725 mm wysokości. Rozstaw osi to 2705 mm. Czyli czwarta generacja jest o 6 cm dłuższa, 2 cm szersza oraz o 3 cm wyższa niż poprzednik. Można więc śmiało powiedzieć, że wymiary są nadal zbliżone. Zbliżona jest też pojemność bagażnika, która wzrosła o 10 litrów i teraz wynosi 575 litrów. Co prawda nie widać tego początkowo, bo auto ma podwójne dno, ale te półki można albo wykorzystać jako takie przegrody, albo można je wyjąć, podobnie jak kolejne warstwy, i nieco zwiększyć kufer. Co prawda nie będzie on wtedy idealnie płaski i ustawny, bo wystaje nam wtedy akumulator, ale kufer jest większy. W ogóle kufer można dużo powiększyć poprzez przesuwną tylną kanapę, co moim zdaniem powinno być w każdym dużym SUV-ie. Brawo Nissan. Tak samo jak i w każdym SUV-ie powinna być kanapa, która po złożeniu daje nam idealnie płaską powierzchnię. No tak trzymać. Dodatkowo znalazłem w bagażniku gniazdo pod zapalniczkę oraz schowek na gaśnicę. Niestety nie znalazłem haczyków na zakupy. I tutaj też warto dodać, że X-Trail występuje zarówno w 5-osobowej wersji jak u mnie oraz też może być w opcji 7-osobowa odmiana. W takim razie wsiadamy na tył i tutaj ogromna zaleta. Tylne drzwi otwierają się niemal pod kątem 90 stopni. Dokładnie to pod kątem 88 stopni. Już w poprzedniku było nieźle, bo tam też było szeroko i było 77 stopni, no ale teraz jest jeszcze lepiej. Oczywiście ta zaleta może też okazać się wadą, bo zasięg tych drzwi jest teraz naprawdę duży. I dużo to jest miejsca z tyłu. Ja mam 186 cm wzrostu i bez problemu się mieszczę zarówno nogi, jak i na głowę. Co więcej, kanapa nie dość, że jest przesuwna, to ma jeszcze regulowane oparcie. Jak przesuniemy kanapę maksymalnie do przodu, mam dosłownie 2 cm na nogi. No ale wciąż prawie się mieszczę. Do dyspozycji z tyłu jest podłokietnik, który tak naprawdę jest oparciem środkowego miejsca. Mamy miejsca na napoje, oddzielne nawiewy, złącza, podgrzewanie tylnej kanapy czy rolety. W takim razie wskakujemy na przód. Tutaj, w zależności od wersji wyposażenia, mamy albo fotele materiałowe, albo skórę ekologiczną, albo skórę premium, czyli pewnie prawdziwą. Fotel w podstawie jest ręcznie regulowany, a w opcji elektryczny. Zawsze natomiast fotele są podgrzewane, nawet w najtańszym wyposażeniu. Ja miałem skórę ekologiczną. Fotel jest całkiem wygodny i jak przystało na prawdziwego SUV-a, siedzimy wysoko i mamy dobrą widoczność. W takim razie pora na deskę rozdzielczą. Na deskę rozdzielczą, która jest naprawdę dobrze przemyślana i dobrze wygląda. Co prawda mamy sterczący na szczycie ekran, ale na przykład większość funkcji ma fizyczne przyciski, co dla mnie jest dużym plusem.
Mamy więc normalne przyciski od klimatyzacji czy od audio. Również cyfrowe zegary, które są już standardem w każdej wersji X-Traila, mają zwykłe, klasyczne motywy i są czytelne. Oczywiście, jak ktoś chce, to może włączyć takie komputerowe widoki, no ale co kto lubi. Zegary cyfrowe oferują dużo personalizacji widoków, więc tutaj też ponownie każdy wyświetli to, co lubi i to, czego potrzebuje. Drugi ekran to system multimedialny z nowym oprogramowaniem, które testowałem już m.in. w Nissanie Qashqaiu. System działa w miarę sprawnie, chociaż jak widzicie, czasem ma momenty zawahania. Kamera cofania też mogłaby mieć już nieco lepszą jakość. W takim razie sprawdźmy, jaką jakość mają materiały i jakie jest spasowanie. Spasowanie jest naprawdę niezłe, a jakość materiałów dobra, no momentami przeciętna, ale ogólnie nie ma się do czego przyczepić. To teraz sprawdźmy schowki i potem możemy zajrzeć pod maskę. A pod maską może być jeden silnik spalinowy w dwóch wariantach i dwóch napędach. Silnik spalinowy to 3-cylindrowe turbo o pojemności 1,5 litra, które generuje 163 lub 158 koni. I w podstawie mamy mocniejszą wersję, czyli mamy 1.5 163 konie i jest to miękka hybryda z napędem na przód i automatyczną bezstopniową skrzynią biegów. Drugi wariant silnikowy opiera się też na tym samym silniku spalinowym, ale wspomagany jest jeszcze przez silnik elektryczny. W sumie źle powiedziałem. Drugi wariant jest elektryczny i wspomagany jest przez silnik spalinowy. Właśnie tak. Nissan poszedł nieco inną drogą i w X-Trailu, podobnie jak i w Qashqaiu, silnik spalinowy pełni rolę generatora i nie napędza kół, tylko zasila silnik elektryczny, który to porusza koła. Tak, wiem, skomplikowane, ale działa to nieźle. I taki układ ma łącznie 204 konie z napędem na przód oraz 213 koni z napędem na wszystkie koła. I ja właśnie mam ten najmocniejszy wariant, który ma 213 koni i napęd 4x4. I taki układ powinien nam dać 7 sekund do setki i 180 km na godzinę prędkości maksymalnej. Pora sprawdzić przyspieszenie. Wynik to 6,8 sekundy, czyli bardzo ładnie. Niestety, da się zrobić, że ten wynik będzie gorszy nawet o 2 sekundy, bowiem w skrajnych sytuacjach jesteśmy w stanie doprowadzić do takiego stanu, że w akumulatorze nie będzie niemal nic prądu i będzie musiał cały czas pracować silnik spalinowy, żeby naładować akumulator i jednocześnie ten akumulator będzie musiał wszystko oddać, żeby silnik elektryczny jak najszybciej napędził auto. Tak jak mówię, to nie jest częste, ale jednak da się tak zrobić. Jak słyszeliście, auto bardzo mało wyje, a to wynika z tego, że auto nie ma skrzyni biegów, a silnik tak naprawdę wchodzi mocniej na obroty, bo silnik elektryczny potrzebuje energii do zasilenia. Czyli jak przyspieszamy maksymalnie, to obroty powinny być niemal liniowo maksymalne. Ale dzięki silnikom elektrycznym mamy też niezłą reakcję na gaz, nie aż tak dobrą jak w elektryku, ale naprawdę niezłą. Nie wiem, czy o tym mówiłem, ale auto ma też akumulator, który również jest częściowo zasilany przez silnik spalinowy. Akumulator jest jednak bardzo mały i ma 2,1 kWh, a to oznacza, że na samym prądzie możemy przejechać bardzo mało. Ale to wystarcza, żeby w mieście zrobić wyniki spalania na poziomie 6 litrów. Jest jednak mały haczyk. Tylko jak jeździmy nieco więcej, w sensie, że nieco dłuższe dystanse. Jak robimy dystanse takie do 4-5 km, to spalanie może być i czasem powyżej 10, a nawet i 12 litrów przy jeszcze krótszym dystansie.
Jestem ciekaw, czy gdyby akumulator był nieco większy, to nie pomogłoby to w niższym spalaniu w mieście, ale chyba nie. Wciąż pewnie na krótkich dystansach spalanie byłoby wysokie. Ale jeszcze gorzej jest w trasie. O ile jedziemy z prędkością tak do 100 km na godzinę, to wtedy spalanie będzie oscylować około 6,5 litra. Ale jak już jedziemy 120, to zbliżamy się do 8 litrów, a przy 140 jest to 11 litrów. To są bardzo, ale to bardzo wysokie wyniki i każda hybryda na rynku ma mniejsze zużycie paliwa przy takiej prędkości. Co więcej, ja testowałem auto przy sprzyjających temperaturach, a widziałem testy przeprowadzane zimą w okolicach 0 stopni i wtedy przy 120 było już to około 9 litrów, a przy 140 około 12 litrów. Ogromne spalanie. Bak paliwa ma 55 litrów. Warto natomiast pochwalić Nissana za zawieszenie oraz układ jezdny, bowiem auto naprawdę bardzo przyjemnie i pewnie jeździ i do tego jest świetnie wyciszone. Co więcej, układ 4x4 naprawdę działa rewelacyjnie i to pomimo, że nie ma połączenia pomiędzy osiami. Komputer tutaj działa cuda i naprawdę koła się świetnie ze sobą dogadują i auto zawsze ma bardzo dobrą trakcję. Brawo! Tak jak mówiłem, nawet ten dźwięk jednostki nie jest męczący, nie ma wycia, jak w konkurencyjnych hybrydach. W zasadzie nie sposób nawet poznać, że jest to silnik 3-cylindrowy, za to też duży plus. To sprawdźmy, czy za cenę też jest plus. Najtańszy X-Trail z silnikiem 1.5, 3 cylindry o mocy 163 koni i napędem naprzód kosztuje 188 tysięcy złotych. Dopłata do 7-osobowej odmiany to 4000 złotych. Jeśli chcemy mocniejszą hybrydę, jak testowana, to trzeba wydać minimum 203 tysiące złotych za przód napęd lub 213 tysięcy złotych za napęd 4x4. Mój egzemplarz kosztował około 236 tysięcy złotych. Nissan X-Trail ma jedną poważną wadę – zużycie paliwa. A to jest o tyle poważna wada, bo przecież mówimy o aucie hybrydowym, a zaletą hybryd powinno być właśnie niskie spalanie. Tutaj o takie naprawdę ciężko i o ile w mieście można powiedzieć, że spalanie jest dość niskie, tak w trasie jest bardzo, ale to bardzo wysokie. I to jest największy problem X-Traila, bo poza tym dostajemy w miarę ładne, bardzo, ale to bardzo przestronne i świetnie wyposażone auto. Co więcej, napęd na wszystkie koła jest bardzo efektywny, reakcja na gaz jest bardzo dobra, tak samo jak i osiągi. Gdyby tylko to spalanie w trasie było niższe. Cześć!